Cześć, witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy obracać się w tematyce drutowo-dzierganiowej, ale nie będziemy sobie rozmawiać o konkretnych projektach, tylko będziemy robić knitting journal, notes dziewiarski, zwał jak zwał. Ja jeszcze nie wiem w sumie jak swój nazwę, zobaczymy, bo też bym chciała zrobić jakąś stronę tytułową. No, ale w każdym razie ja mam taki knitting journal. On był dołożony do zestawu drutów Knit Pro Self Love, coś takiego, jakoś tak się nazywał ten zestaw. Nie wiem, czy tutaj gdzieś jest napisane. Ale w każdym razie taki tęczowy zestaw drutów, był tam też ten notes i dwie saszetki z żyłkami i stoperami. No i ten notes, ja sobie z niego korzystałam, ale nie za bardzo go lubię. Po pierwsze, nie lubię tego, że on się bardzo beznadziejnie otwiera. Tutaj mam w ogóle dużo notatek, jakichś resztek. Widzicie, jak ja go sobie położę, to nie wygląda to dobrze. Nie korzysta się z tego wygodnie. Też nie lubię tych gotowych pól na rzeczy, bo nie wszystkie mi są potrzebne. Niektóre są za duże, niektóre są za małe. Dlatego czuję, że nie daje mi to takiej swobody, ale ogólnie uważam, że prowadzenie takiego dziennika jest bardzo fajne. Dlatego też zakupiłam sobie notes, koło notatnik na stworzenie swojego własnego dziennika. I od razu Wam powiem, dlaczego koło notatnik. Ponieważ ja sobie wklejam tutaj, będę wklejać włóczki, które były użyte w danym projekcie. No i ten notes też potrzebuje mieć swobodę, żeby być grubszym. Też właśnie koło notatnik się na płasko otwiera fajnie, nic się nie zamyka, nie? Także sobie zakupiłam taki koło notatnik. On też ma tutaj fajne koszuleczki z tyłu przezroczyste, więc mogę sobie coś tutaj włożyć. No i tutaj, jak widzicie, mamy na biureczku już trochę przygotowanych rzeczy. Ja zmienię zaraz kadr i po prostu będę Wam pokazywać krok po kroku, co w takim notesie umieszczę, jak to będzie wyglądać. No. Także zapraszam do dalszej części. Ok, mamy nasz notes i zacznijmy sobie od strony tytułowej, nad którą dużo myślałam, bo chciałabym użyć jakoś norweskiego, angielskiego i polskiego w tym. Ale też, kurczę, próbowałam wymyślić jakąś nazwę, próbowałam też się ratować czatem GPT i nie do końca mi wyszło coś fajnego. Ale ostatecznie chyba sobie zrobię tak, że będzie słowo dziergać w trybie rozkazującym w 3 językach, czyli będzie dziergaj, strik and knit. I tak chyba sobie tutaj to zrobię. Zrobię sobie najpierw ołówkiem jakiś szkic, bo nie do końca wiem, jaki font wybrać. Zobaczymy. Mam tutaj też oczywiście jakieś mazaczki, długopisy. W sumie jest tylko długopisy, cienkopisy, więc to sobie potem poprawię. W sumie to chyba zrobię sobie inaczej, że wydrukuję sobie na takiej małej drukareczce potem to i wtedy będę mogła przepisać i sobie wybrać font. Więc pokażę Wam na koniec już efekt końcowy, bo no, zrobię sobie to na sam koniec. Tutaj bym chyba chciała zrobić, zobaczę jak w tym to wyglądało, czy jakiś spis treści, czy coś. Były tutaj wytłumaczenia, ale to wszystko było po angielsku, to tak trochę... Też nie wszystkie są mi potrzebne i myślę, że zrobię sobie jakąś pomocniczą kartkę z takimi skrótami niektórymi dziewiarskimi, które mi ciężko zapamiętać, albo z jakimiś wskazówkami, jak na przykład robi się niemieckie rzędy skrócone czy coś, ale to zrobię sobie kartkę, którą sobie włożę w tę folijkę tutaj na koniec, tak myślę. Więc to mogę pominąć. To jest mi absolutnie niepotrzebne, bo dziergam tylko na normalnych drutach i nie będę używać drutów w wymiarach amerykańskich, ani tych szydełek. Wpis treści bym sobie zrobiła.
Pytanie, czy będę numerować strony. Zrobię sobie chyba spis treści i nazwy projektów, a ewentualnie jeśli sobie ponumeruję strony, to później sobie dodam obok strony, więc tutaj będzie przeznaczam na to, myślę, z 2 kartki. Tak. I przechodzimy do pierwszego projektu i to będzie mój pierwszy projekt. Wzór tutaj zasłonię, bo to był w sumie skopiowany wzór, który kupiłam, więc nie będę Wam pokazywać. No i ja sobie drukowałam je na takiej drukarce jakby do paragonów, ale to się nie sprawdza, kiedy jest zeszycie, bo te zdjęcia się mogą tak... Robią się takie wytarcia i przesilenia, no i też jest, najpierw myślałam, że to, że będą bez koloru, to nie przeszkadza, ale teraz myślę, że jednak fajnie będzie mieć je w kolorze, więc sobie wydrukowałam zdjęcia tutaj na takiej drukarce, mam z Canona taką drukarkę do wywoływania takich zwykłych zdjęć, w sensie nie z kliszy, tylko po prostu cyfrowych, ale wywoływania jak zwykłe zdjęcia z kliszy. To zaraz będę to obrabiać. No, ale najpierw chciałam przejść do tego, co tutaj co tutaj chcę zawrzeć. Kurczę, muszę wyrwać ten wzór, bo będzie mi ciężko go ciągle zasłaniać. Ok, trochę ucierpiała strona, ale to nieważne. Ja gdzieś sobie tutaj z tyłu robiłam notatki robocze. Tak, nazwa wzoru jako nagłówek i potem autor. To myślę... Kurczę, bardzo lubię ten cienkopis, ale czy ja chcę czerwone nagłówki mieć wszędzie? Chyba nie. Chyba sobie zrobię nagłówki takie... różowawe czy niebieskie? Niebieskie chyba zrobię, bo one będą trochę się wyróżniały w porównaniu do zwykłego, ale będą takie stonowane, tak. Też myślę, czy chcę na tej stronie, bo jak będę wklejać zdjęcia, zaraz spis treści tu, to będzie ewentualnie jedna ekstra strona na spis treści, albo te nie wiem, coś innego i tu tak będzie z lewej zawsze będę starała się, chyba że będzie jakiś wzór, gdzie nie mam prawie zdjęć, to zobaczymy. To, tak, czyli opaska brioszką, no i później chcę mieć autor, dla kogo, wystarczy tylko napisać dla w sumie, rozmiar. I tutaj chyba nie było rozmiaru, więc, ale będę wpisywać wszędzie i że będzie one size najwyżej. Data rozpoczęcia i zakończenia. Tak, i włóczka. I tutaj mam tak, że już chciałam właśnie wpisywać marka, kolor, partia. Partie nie we wszystkim, ale czasami... Kurczę, nie wiem, czy tą partię nie pominąć, zobaczę, bo no w tym na pewno nie będę wpisywać, ale może w niektórych projektach tak. I ile zostało włóczki na koniec, to też w tym projekcie nie wpiszę, bo ja już tą włóczkę też częściowo zużyłam, ale w kolejnych projektach będę chciała wpisywać, żeby wiedzieć też, jakie było moje realne zużycie. Więc włóczka. Tu były 2 włóczki, więc zrobię drugą. Tak sobie to oznaczę. Jak będzie kolor, to ewentualnie zmieści mi się tu obok. Druty. Tak, no i tutaj z rzeczy, które w ogóle uważam, że właśnie nie są potrzebne, to te akcesoria. Jakby w każdym projekcie potrzebujesz znaczników i igły dziewiarskiej i nożyczek, a jeśli się pojawią jakieś inne akcesoria, to też nie widzę sensu tego zapisywać. Więc to pole w ogóle wywalam. Wymiary też nie robię tego jako pole, tylko ewentualnie w trakcie projektu, jeśli będę chciała jakieś uwagi odnośnie wymiarów sobie zapisać, to sobie będę zapisywać po prostu na kartce. No i próbka też do nie wszystkich projektów będę robić próbki, więc to będzie takie zmienna informacja. I tak, tu właśnie mam, że próbka we wzorze, próbka moja, no to sobie będę wpisywać przy niektórych wzorach, których to będzie potrzebne i ilość włóczki zużytej
chyba mi chodziło, ale tutaj wpisałam, ile zostało. Więc no, na pewno będę wpisywać to w jednym miejscu, bo nie ma sensu tego dublować. Dobra. I w takim razie mogę sobie to już uzupełnić. To był w ogóle mój pierwszy projekt, właśnie ta opaska. I jak widzicie, ile on mi zajął? Pół miesiąca. No, taka opaska teraz to by mi się, że zajęła tydzień maksymalnie, chociaż też zależy, ile bym dziergała, ale tutaj się uczyłam, prułam i trochę to zajęło. I też nie zapisuję sobie, czy druty z żyłką, czy bez, bo w 95% projektów używam tylko drutów z żyłką i zmieniam te żyłki też bardzo często, czasem daję krótsze, czasem dłuższe, nie sprawdzam nawet tego, więc nie ma sensu. Tu te uwagi, to akurat nie jest mi w ogóle potrzebne do informacji, co sobie tu zapisałam, ale wiem, że muszę sobie zapisać, zmierzyć tą opaskę i zapisać, że mogłaby być ciaśniejsza i na może pół centymetra mniejszych pół centymetra mniejszych drutach, bo trochę przewiewają uszy. No i teraz szukam zdjęć z tą opaską. Tak, tu jest jedno, tu jest drugie. Tak, jeszcze mam takie zdjęcie, sobie zrobiłam na płasko, jak leży. Ok. Tutaj sobie muszę oderwać paseczki, bo z tej drukarki wychodzą takie paseczki na końcach do odrywania. To jest perforowane, także spoko, bardzo łatwo się to robi. Ogólnie bardzo polecam tą drukarkę. Się nazywa Canon Selfie. No i tak. Wycinamy. Mogłoby być to prościej wycięte, ale no już pogódźmy się z tym, z jakie mam zdolności. W sumie może inne nożyczki by się przydały, to by było łatwiej. Nie wiem, bardzo bym chciała mieć ogólnie w życiu gilotynę do cięcia papieru. Ale dobre gilotyny wcale nie są tanie. To jest bardzo niefajne. Znaczy, niefajne, no porządne rzeczy kosztują, ale po prostu myślałam, że gilotyny są tańsze. A jak sobie sprawdzałam, to taka porządna gilotyna, która też właśnie poradzi grubszy papier i w ogóle. I będzie nie z jakiegoś bardzo badziewnego plastiku. No to nie pamiętam, ile kosztowała, ale wiem, że byłam zaskoczona. Więc na razie się nie dorobiłam. Ale kiedyś na pewno... O kurde, prawie pociąłem 2 zdjęcia na raz. Dobra. Tą opaskę to jest mój jedyny projekt zrobiony w Polsce w ogóle, bo tuż przed przeprowadzką do Norwegii się zabrałam za naukę robienia na drutach i potem zrobiłam jeszcze jedną opaskę, która jest tutaj. A później już miałam przerwę i dopiero następny był mój pierwszy sweter od Purl. Także mój start nie był jakiś zabójczo szybki w dzierganiu, no ale teraz jak już się rozkręciłam po tym pierwszym swetrze, no to może nie jest to zawrotna prędkość, ale cały czas gdzieś tam sobie dziergam coś, więc przybywa projektów i tak właśnie też mam, że to jest ostatni moment na przeniesienie tego notesu, bo potem po prostu nie będzie mi się chciało tego robić. I tak tutaj nie mam wszystkich projektów, bo takie opaski jak ta, zrobiłam jeszcze 2 dla dzieciaczków w rodzinie, ale w ogóle nie mam nawet zdjęcia z nimi. Mam chyba tylko filmik, jak robiłam te opaski w samolocie. Więc no, nie pojawią się one tutaj. I jeszcze jedna czapeczka też tu się nie pojawi, no ale trudno, czasem tak bywa. I co? I tutaj sobie później dopiszę te uwagi, jak sobie ją pomierzę. Zdjęcia przykleję na taśmę dwustronną. Może sobie zapiszę, bo będę miała miejsce po prostu, więc tak myślę, co tutaj sobie zapisać oprócz tych rozmiarów, tych uwag. Może sobie zapiszę właśnie, że mój pierwszy projekt i że jedyny w Polsce ukończony, czy coś, nie wiem, tak żeby też mieć pamiątkę, wiecie, trochę w formie pamiętnika też to potraktować. Dlatego też te zdjęcia, nie wiem, tam niektórych projektów to na przykład Jezu, Olga Sweater,
to mam strasznie dużo zdjęć, a i tak nie wzięłam wszystkich. Więc tak. Więc bardzo bym chciała sobie to tak mieć, no właśnie taki pamiętnik dzierganiowy z tego, a nie tylko informacje suche. Także zobaczymy, jak wyjdzie z kolejnymi projektami, ale myślę, że jeśli będzie miejsce, to gdzieś sobie będę takie rzeczy zapisywać. Ok, tak wygląda pierwsza strona projektowa. To jest akurat taka prostsza. A, jeszcze sobie włóczkę. No tutaj sobie tak przyklejam włóczki i też chcę dalej to robić. Tylko wykorzystam sobie już tą, nie będę szukać gdzieś tam. Mam w zapasach jeszcze resztki tej włóczki, ale nie będę jej szukać. No, super to wygląda. Nie będę Was zanudzać i pokazywać Wam każdej strony po kolei, bo trochę tego będzie, ale włączę sobie teraz timelapsa i tam gdzieś później trochę Wam z tego pokażę. No i na koniec pokażę Wam całość i podsumuję, jak to wygląda. Ok, już prawie cały dziennik jest zrobiony. Tutaj mamy spis treści i po kolei tutaj dla spis treści zostawiam dosyć sporo miejsca, ale w sumie chyba dobrze, bo widzę, że mam jeszcze dużo notesu, a to, co do tej pory zrobiłam, zajęło mi całą stronę, więc tak mi się wydaje. No i tutaj mam pierwszy projekt. Tak to wygląda. Ogólnie mega jestem zadowolona, jak to wygląda. Bardzo się cieszę też, że wybrałam notes taki koło notatnik, bo on już dosyć mocno nabrał grubości. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mam ostatni projekt. Niektóre projekty też są w toku jeszcze. Ale jak to zamknę, to widzicie, jak to wygląda. Tutaj już się nie domyka. Na szczęście jest gumeczka, więc będę mogła to zamknąć. Też mam kilka zdjęć niewykorzystanych, bo tutaj za dużo coś wydrukowałam, a tego projektu w ogóle nie mam jeszcze rozpisanego, no bo on został spruty, o czym mówię w innym filmie. Gdzieś Wam podlinkuję ten film. Bo został spruty, bo ten żakard był za ciasny i nie dało się po prostu używać tego swetra. I ja go będę robić jeszcze raz, więc te zdjęcia mi się przydadzą. I te zdjęcia niewykorzystane sobie włożę tutaj na koniec w jedną z tych koszuleczek. O. No i ostatnie, co mi zostało jeszcze do zrobienia, to jest strona tytułowa. Tutaj sobie mam taką drukareczkę, na której sobie wcześniej drukowałam zdjęcia do projektów, ale właśnie nie zadowalało mnie to, bo te zdjęcia są bardzo niewyraźne i takie, no jednak czarno-białe i to, że słabo to wygląda. Wydawało mi się, że będzie to wystarczająco, ale nie było. Ale na tej drukarce sobie podrukowałam to nie, bo to mi się nie podobało. Tak, po pierwsze wydrukowałam sobie taki nagłówek, który sobie przykleję na okładkę tego i chcę go odrysować. Ale tutaj ciężko się odkleja bo mam kilka jakby papierów i ten, co mam z niebieskim tuszem, on jest taki najgorszej jakości, bo się strasznie ciężko odkleja. Te rzeczy też często wychodzą najbardziej niewyraźne, nieostre. Dlatego go wykorzystuję na takie coś, co nie będzie ostatecznie używane, no bo tutaj ja to sobie odrysuję i nie będę tego używać, tak? Więc widzicie, dosyć chaotyczna praca. Tu kubka śmieci mi się też zebrała już spora, a też leży to tak od jakiegoś już czasu, bo to chyba tak.
Tak, ostatecznie się zdecydowałam, że będzie napis Knitting Journal, ale też mam tutaj takie do wycięcia, że mam po polsku, norwesku i angielsku. Dziergam, jej striker, I'm knitting. I włóczka, yarn i garn. Ja sobie je i mam jeszcze właśnie naklejeczki z różnymi rzeczami sobie zrobiłam i ja sobie to powycinam i poprzyklejam. I teraz pewnie zrobię Wam z tego też timelapsa, no bo nie będę, trochę to będzie trwało na pewno. No właśnie, to jest super w takich notesach, że mogę sobie po prostu to odkręcić. Tak, no to zapraszam do timelapsa i widzimy się za chwilę na podsumowaniu w sumie. No i gotowe. Ten dziennik już jest do wyrzucenia, bo w sumie wszystkie projekty chyba przepisałam. Jeszcze sobie później sprawdzę, czy czegoś tutaj nie mam, co bym chciała zatrzymać. I jak coś to sobie wytnę albo, znaczy może sobie przepiszę, jeśli w projektach, a jeśli coś dodatkowego, to sobie właśnie tutaj w te ostatnie koszulki ewentualnie włożę. Ale tak czy siak z tym się już żegnam. A tutaj, mam nadzieję, że nie wchodzi nic w kadr, bo jeszcze nie do końca ogarnęłam mój bajzel. No, dziennik gotowy. Pokażę Wam jeszcze tytułową stronę, jak ostatecznie wygląda. O, jakieś ścinki. Tutaj, kurczę, ta jedna włóczka mi tak nie pasuje. Tak wygląda tytułowa strona. Nie jest idealny ten napis, ale ogólnie jestem mega zadowolona. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło z tymi naklejeczkami. I uważam, że taki, nie wiem, trochę styl balet journalowy, kolażowy z tego wyszedł i bardzo, bardzo fajnie to działa. No i też chciałam Wam pokazać jakąś stronę projektową, może tutaj Purun, bo tu się najwięcej działo, to też Wam pokażę, jak to wyszło. No więc mam nazwę projektu, autorkę i tutaj się zmieniło, bo sweter wyszedł za duży i ostatecznie zamiast Kamilowi sprezentowałam go jego tacie. I są daty rozpoczęcia, użyta włóczka, wszystkie kolory spisane. Tutaj mam wszystkie próbki przyklejone kolorów, druty mam napisane, jak były nabierane. Tutaj też, bo tułów nabierałam Longtail Keston, bo bałam się po prostu włoskiego nabierania oczek, bo już w Islanderze to zrobiłam, nie byłam zadowolona, ale później znalazłam, to było we wzorze podlinkowany film, ale no jak widać trochę się pospieszyłam. Później dopiero zauważyłam film, w którym było pokazywane włoskie nabieranie oczek, ale przy użyciu dodatkowej nitki. I to było takie, no na pewno będę z tego korzystać. Ogólnie uważam, że najłatwiejsza forma włoskiego nabierania oczek. No i tak tej metody użyłam przy rękawach i sobie to zapisałam tutaj, żeby o tym pamiętać. Napisałam sobie, że właśnie sweter po blokowaniu zmienił szerokości, że się wydłużył. Opisałam też próbkę, ale właśnie próbka była tylko na szerokość. No i przy tym swetrze wiem, że to był błąd, że sobie nie zapisałam, bo ja sobie moją próbkę zawsze zapisuję przed praniem i po praniu, chyba że nie było zmian, więc zapisuję po praniu bez zmian. Ale właśnie tutaj przez to, że była tylko próbka na szerokość, to zmierzyłam sobie tylko szerokość i w ogóle się nie przejmowałam długością. A że te oczka były długie, no to mi się ten sweter super wydłużył. No i miał być, co miał być? Miał być korygowany, ale ostatecznie trafił do taty Kamila. Tutaj jeszcze sobie zapisałam, ile zostało włóczki, bo to były testy i ostatecznie za dużo mi tej włóczki zakupiłam. I planuję z niej zrobić kapcie, bo ona jest świetna do filcowania. I tutaj, tylko tutaj nie chcę odsłaniać też twarzy taty Kamila, no bo nie wiem, czy sobie życzy, ale są dodatkowe zdjęcia. Tu sweter jeszcze jak tata Kamila przymierzał, to były w nim nitki wystające. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale wtedy jak się okazało, że sweter jest dobry, no to już wszystko powrabiałam i sweter już pojechał do Polski. Więc jedna rzecz z głowy dla mnie na ten sezon.
bo wiecie, jak to się wraca do projektów, które są już zrobione. Człowiek woli robić nowe rzeczy, nie? No i tutaj jeszcze zapisałam sobie, że ten sweter został oddany. No i tak wyglądają inne projekty. Tutaj mam Olgę, też na 2 stronach zdjęcia. Tu Islender, nie mam zdjęć jeszcze, ale wiem, że będzie ich dużo, więc zostawiłam 2 strony. Prawdopodobnie kolejne projekty nie będą aż tak ładnie wyglądały, no bo jednak, wiecie, będę na bieżąco je robić. Ja tutaj już miałam jakieś notatki i sobie ładnie to podsumowałam i w ogóle, więc no nie wiem, jak to będzie wyglądać dalej, ale jestem mega zadowolona. No i witam Was w podsumowaniu. W sumie już podsumowałam sobie to, pokazując Wam na poprzednim fragmencie, ale ogólnie bardzo się cieszę, że w końcu to zrobiłam, bo ten notes zakupiłam 3, 4, nie wiem, kilka miesięcy temu i to leżało i czekało też ze względu trochę na to, że chciałam zrobić z tego film, a to wiecie, trzeba ustawić ładnie kadr i w ogóle w miarę. No ale w końcu zrobione, więc będę teraz wszystkie projekty sobie zapisywać i śledzić. Jak widzicie, śmieci trochę z tego wyszło, dlatego zaraz zabieram się za ogarnięcie tego biurka. No i dajcie znać, czy prowadzicie takie notesy, albo czy zaczniecie, co o tym sądzicie, jak Wam się podoba. Nie wiem, w ogóle jakieś przemyślenia na ten temat. Ja bardzo lubię takie rzeczy, chociaż nigdy bullet journala nie prowadziłam na przykład. Myślę, że gdyby takie rzeczy jak teraz są dostępne, że super notesy, naklejki, te długopisy, gdyby to było dostępne w moim dzieciństwie jeszcze, gdyby rodzice chcieli mi to kupować, bo też były fajne rzeczy dostępne, ale wiecie, nie zawsze można było coś mieć. Zresztą ja byłam tą dziewczynką, że jak dostałam jakiś ładny notes, ja w ogóle kocham notesy, jak dostałam jakiś ładny notes, to mi na przykład było go szkoda i go nie używałam, co było totalnie bez sensu. Dlatego teraz chcę to zmienić i nadrobić. Trochę mam mniej czasu, wiadomo, na takie rzeczy, ale bardzo dużo satysfakcji i radości mi to sprawiło, więc myślę, że nie tylko z dzierganiem będę sobie więcej notować właśnie i też tak kreatywnie. Bardzo mi się podobało użycie tych naklejek na stronie tytułowej z tej mini drukarki. No i te zdjęcia w ogóle też super sprawa. Bardzo, bardzo fajne i bardzo polecam takie drukarki domowe do zdjęć i naklejek, bo naprawdę się sprawdzają. Jeśli film Wam się podobał, to zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, może podbij film, jeśli masz taką możliwość, bo ja na przykład nie mam niestety możliwości podbijania filmów tutaj w Norwegii, jak oglądam, albo prawie nigdy, bo kiedyś gdzieś mi się wyświetlił ten przycisk, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie. Ale jeśli Wam się wyświetla, to będzie mi bardzo miło, jeśli podbijecie film. No i właśnie jeśli zostawicie tą subskrypcję. Więc Instagram, YouTube, Just Is a Things. Zapraszam serdecznie do obserwowania, śledzenia i do zobaczenia. Pa!